Witajcie, witajcie w naszej kolejnej szybkiej podróży. Słuchajcie, tym razem nie kamperem, a samolotem. Jak już na pewno wiecie, jesteśmy na Maderze. Ja Wam szybko pokażę pokój, w którym obecnie śpimy. Szybka prezentacja tego mieszkania. Żeśmy samo weszli, jeszcze walizki, tutaj bagaże stoją. Muszę powiedzieć, że faktycznie jest, no robi wrażenie, pokoik. Jak widzicie, duży salon z kuchnią. Oczywiście normalne chyba mieszkanie. Podejrzewam, że ktoś tu mieszka, jak tego nie wypożycza, bo to, że tu jest nasza sypialenka. Dobra, tu jest nasza sypialenka. Tak wygląda. Widok mamy tutaj przez okno, ale to chyba wieczorem będzie lepiej. Dzisiaj żeśmy wylądowali na lotnisku. Tu jest druga sypialenka. Dzisiaj mamy taką pogodę, że tak powiem, nie że deszczową, tylko wszystko w chmurach jest, tak? Że tak powiem, słońce jest za chmurkami. No dobra, to pijemy kawkę i lecimy na miasto, bo to szkoda czasu. Mieszkanie, jak widzicie, jest fajne, przestronne. My mieszkamy praktycznie w samym centrum pod galerią. Cholera, ja nie wiem, jak tu się teraz chodzi. Przyznaję szczerze, że jestem pierwszy raz. Tak, my jesteśmy pierwszy raz na Maderze. Będą na pewno kolejne razy, bo nie mówimy, że nie. I dzień pierwszy to jest zwiedzanie stolicy Madery. No i wyszło słoneczko, poranek był mglisty jak w Norwegii. Zresztą jak wiecie, przylecieliśmy tutaj z zimnej Norwegii odgrzać się w słońcu. No i już fajnie jest, tak? Ponoć ma być pogoda na Maderze. Jak to wszyscy nazywają, Madera, wyspa wiecznej wiosny. No i zobaczymy, bo wiecie, na Maderze też może być deszczowo. A skąd żeśmy się wzięli? Nie uwierzycie. Organizatorem wycieczki jest ta oto młoda dama. Zaraz ją tam za chwilę poznacie. Julia, nasza córa. Obok jej facet, Douglas, przyszły narzeczony. Ale słuchajcie, jest tak z danych statystycznych, bo jeszcze ich nie było. 4 sierpnia, godzina 10:30. Nasz pierwszy spacerek, jak widzicie, tu jeszcze wszystko pozamykane. Czyli to taki pierwszy zwiat po stolicy. Zrobimy malutki spacerek rozpoznawczy teraz po centrum. Ja pewno parę migawek teraz pokażę. No ale to jest, prawda jest taka, że my cały dzień będziemy się tu szwendać. Więc ja nie nakręcę całego dnia, ale jakieś takie ciekawsze, zabawniejsze momenty. Zobaczcie, jest przystanek autobusowy tutaj, ale tu jest taki kiosk, w którym jest kawka, espresso, ciasteczko. On jest otwarty dookoła. No kapitalna, fajna sprawa. Jest już taki chill out, luzik. O, to jest ten klimacik, który my lubimy. No i doszliśmy do miejsca, gdzie jest nasz pierwszy punkt na Maderze, czyli ta kolejka na samą górę. Boże, nie wiem, jak to się nazywa. Ta kolejka na samą górę. I ta kolejka ma swoją kolejkę i to nie małą. Teraz idziemy się dowiedzieć, czy będziemy stali w kolejce do wejścia. Tak naprawdę my mamy bilety. Teraz pytanie, czy oni wszyscy mają bilety, czy to jest kolejka do... Jesteśmy mega wcześnie, bo jest godzina 10:40. Kolejka jest naprawdę mega długa, mega zapis. Ona i tak pewno pójdzie. Ja stanę w kolejce. Ona jest mega długa. Szybko idzie, bo te wagoniki jeden za drugim lecą jak dzikie. No ale my mamy bilety kupione, zaraz się okaże. Słuchajcie, zobaczcie, kolejka w środku wygląda mniej więcej w ten sposób i ona tu się zawija do samej góry i już jesteśmy tutaj przy wagonikach. Ciekawe, po ile osób do wagonika. Nasz szczęśliwy numerek 13.
żeście widzieli przed chwilą, żeśmy wyjechali na samą górę kolejeczką, bardzo szybko się jechało i teraz zobaczcie, jesteśmy tutaj i mamy całą masę atrakcji, wszędzie jest opisane 1 minuta, 3 minuty dojścia, tu można znowu zjechać kolejką do Gardenów, zobaczymy, chyba tu przyjdziemy. Tutaj mamy jeszcze całą epidemię, ale to jest zjazd. Wszyscy słyszeli o tym zjeździe, prawda? Że się zjeżdża na sam dół tutaj. Mi się wydaje, że tak będziemy wracać, ale tu mamy bardzo dużo ogrodów do pooglądania w okolicy, więc ta cała góra jest taka ogrodowa. Dobra, idziemy zobaczyć. Ogród jest tak wielki, tak olbrzymi, że jak mówiłem, można tu spędzić 3-4 godziny, nawet całe popołudnie, zależy kto jakie ma tempo. Ja Wam po prostu parę tylko migawek z tego pokażę. Słuchajcie, naprawdę jesteśmy w takim lesie. W lesie różnych gatunków drzew. Przeróżnych. Robi to olbrzymie wrażenie, ja Wam powiem. Tu jest, czuję się jakbyśmy byli w takim buszu, w puszczy takiej. No i teraz zobaczcie, my jesteśmy samo na górze, a tu jeszcze po prostu jest tak olbrzymi teren. No powiem szczerze, że nie wiem, czy nie wymiękniemy. Przez ten cały ogród, który on tu jest, a on jest olbrzymi, przepotężny, bo my cały czas po nim chodzimy. Wszędzie na ścianach są kolekcje płytek Azulejos i powiem Wam szczerze, że to są same oryginały tutaj wywieszone. A ten ogród, w którym my cały czas tutaj spacerujemy i chyba końca jego nie będzie widać, to ma jedną z największych kolekcji przeróżnych roślin tropikalnych sprowadzonych z całego świata. Coś Wam pokażę, no nie, no po prostu miazga, petarda, ale czad, wiecie co? Warto dla tego jednego obrazka warto przyjść dla całego, patrzcie się. Jak to w ogóle wygląda, słuchajcie, pierwszy raz w życiu z metra mogę sobie to zobaczyć. Oczywiście tutaj jest cała masa fotografów, wszyscy sobie tu fotografują, ale w ogóle jak to wygląda. Zawsze człowiek gdzieś to tam z daleka widział, bo wiecie, na Sardynii jest tego cała masa, a myśmy to na Sardynii widzieli tam z kilometra, można powiedzieć, no z 500 metrów, ale tu no, na wyciągnięcie ręki stoi, ale ona to ślicznie. Douglasa wzięłaś, czy nie? A jest Douglas? No muszę powiedzieć, że ten widoczek jest no mega. Można sobie tutaj siedzieć na ławeczkach, tak jak tutaj siedzą ludzie, o. No i sobie tak patrzeć. 360. Słuchajcie, zamówiliśmy espresso podwójne. Portugalskie. Portugalskie. I to, co się dzieje z Tomkiem, to jest niemożliwe. Ale dlaczego, o co chodzi? Ona jest chyba z cytryny zrobiona. Ona jest z cytryną. Jest tak kwaśna. Tylko wykręca normalnie. Ja w życiu nie piłem kwaśnej kawy, w życiu. Nie piłeś nigdy kawy z cytryną? Ej, tak kwaśnej kawy po prostu. Ja nie spodziewałem się, że coś jest w stanie mnie wykręcić. A ten paluszek po co ci? Ty, ale ty normalnie jesz cytrynę i cię tak nie wykręca jak po tej kawie. To jest kwaśniejsze. Nie była aż taka kwaśna. To jest kwaśniejsze od cytryny. Wypiłaś swoją? Nie, ale zaraz wypijemy, zostało tyle. Espresso Etiopia. Pamiętajcie, Etiopia. Mega kwaśna kawa. No i słuchajcie, jesteśmy teraz na tej drugiej atrakcji, drugiej najważniejszej atrakcji, czyli zjazd sankami. Sankami na sam dół, tak? Proszę, tutaj rozkładają sanie. Teraz idziemy, bo my chyba bileciki, wszystko mamy pokupowane.
Zaraz zobaczymy, jaka to frajda. Tyle razy człowiek to oglądał na... A, tam w ogóle kolejka jest. A młodzi są w kolejce. Chodź, bo młodzi nam... No, to przecież nam zajęli. Muszę powiedzieć, że kolejka jest okrutna i powiem Ci, że końca nie widać. I ja nie wiem, czy... Chyba najwięcej to się stoi w kolejkach do atrakcji. Ale ta to chyba pobije rekord mojego życia. Ty, dobrze, że oni poszli wcześniej. Nie, niemożliwe, że ona jest taka duża. To się nie... Ej, to się nie dzieje naprawdę. I nasi tutaj przyszli, wiecie co, dużo wcześniej. I my idziemy. Coś jest nie halo. W ogóle ta atrakcja to może teraz ruszyła. No dobra, czyli nie ma naszych, stajemy w kolejkach. O, my stoimy teraz w połowie kolejki na zakręcie i jeszcze tyle. Powiem Wam szczerze, że już mamy 45 minut za nami. Kolejka porusza się co 20 minut, dlatego że to jest takie co 20 minut zjazd saniami. Wszystkie sanie jadą na sam dół. Czekamy, aż sanie wyjadą samochodem na górę i znowu za 20 minut. My akurat ta cała długa kolejka nam zajęła, uwaga, 1,5 godziny stania. No niestety 1,5 godziny stania. 35 euro zapłacone za parkę, czyli para kosztuje 35 euro i będziemy 2 km zjeżdżać tymi saniami w dół. Słuchajcie, 2 km tymi saniami w dół. Czekamy na następny samochód i my można powiedzieć, że już jesteśmy pierwsi do wejścia. O, dlatego wypadają, widzisz? Zrezygnowali, patrz jak proszę, patrz jak drift. No i dobra, uwaga, zapowiada się z górki na pazurki, będzie teraz chyba znowu jazda i to taka konkretna, powiem Wam, że o, teraz ja to może jest fajnie. przeciwwagę zrobię No. stronę. Ja widzę, że tak podparłeś. Ogólnie przeczytałem, to było 4 wypadki na 100 lat i to w ostatnim okresie tylko. Nie wiem dlaczego, skąd one się wzięły. O, tam jest ciekawy moment. Teraz będzie ciekawy moment. Założyli raz w prawo, raz w lewo. Tak, także tak. Trochę. No to tak efektownie jest, jak tak bokiem idziesz, jak takiego drifta robisz, tak? Teraz ten palcik. Oho, okej, teraz drifcik, o Jezu, jest grubo, ale grubo. Ciekawe, czy Julka też driftuje. Powiem Wam, no jest czat, jest fajna frajda, warto. Ale ty jutro tu nie będziesz jeździł samochodem, Jest nie? fajna frajda. Co? Będziesz tu jutro jeździł po tych samochodem? Nie. O! Jezu! To jest finish. Okej. Okej, dobra. Thank you. Perfect, thank you. Super, słuchajcie. Super, jeszcze raz super.
fajna zabawa, fajna, opłacało się. Kapelusza nie wziąłeś swojego. Jakiego kapelusza? Źrenica. Zjazd był bardzo fajny, podobało nam się, a teraz pędzimy w dół. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Można pojechać autobusem, można pojechać rikszą, taksówką, a myśmy po prostu wybrali sobie spacerek na piechotkę, żeby sobie jeszcze popodziwiać. Ogólnie bardzo lubimy chodzić, jak sami wiecie, bo Norwegia przede wszystkim była dla nas taką rzeczą, że gdzieśmy sobie bardzo dużo chodzili, spacerowali i uprawiali hikingi. Kiedyś bym powiedział trekkingi, ale już teraz znam różnicę. No i spacerek, takie 2 km w dół za nami. Powiem wam, że to tak się dziwnie, bo cały czas ostro z góry, ale słowo ostro ma tutaj naprawdę znaczenie. Szybko się schodzi, bo to takim szybkim krokiem. No i teraz idziemy sobie gdzieś usiąść na jakiś obiadek. Mamy tu taki special food, który chcemy na Maderze, bo jak wiadomo, jak się jest w danym miejscu, to chcemy skosztować dań z danego miejsca. I słuchajcie, tutaj gdzieś jest ryba w bananie albo ryba z bananem. To jest, że tak powiem, must have tej podróży. Musimy to skosztować. Oczywiście potem będzie jeszcze parę takich innych. Czekaj, jak? Co idziemy skosztować? Casa do Bolo de Caco. Do Caco. Dobrze, ale to co, to knajpa jest czy żarcie? Nie, oni tam po prostu jakby takie chlebki od nich sprzedają. One są z masłem i czosnkiem, ale też są chyba z serem i jakąś szynką. Czyli idziemy Można teraz po na prostu chlebek. Można to po prostu wziąć i sobie na przykład iść i zjeść. Aha, I a jakieś wtedy w mięcho jest międzyczasie do tego będziemy- chleba? No to wydaje mi się, że tylko ta szynka. Aha. No to nie będę, Ale nie, to chodzi nie o to, będę że trzeba- pocieszony. Nie no, weźmiemy sobie teraz, żeby mieć taką przekąskę. i w Rozumiem, międzyczasie będziemy rozumiem. szukać- Prowadzisz na przekąskę. Tak. Chodzi o to po prostu, jakby będziemy przechodzić, żeby nie wracać się. Okej. Idziemy na przekąskę. No i teraz szukamy. Julka, to są te chlebki po tej stronie? To są te chlebki? Pizza Prego, dobra. Inne. No to idziemy poszukać. Jak sami widzicie, jest, że tak powiem, spokojnie, ale wieczorem tu będzie hardcore. No tutaj wszystko, zawsze całe życie kręci się wieczorem. Teraz jest godzina 15. Okej. No i chyba to jest ta knajpka, gdzie sobie widzę, że tu faktycznie te chlebki leżą na stołach u wszystkich. Więc tu będziemy takie chlebki w tej knajpie kupować. Ja nie chcę pokazywać. Co bierzesz? Tradycyjny, czyli z czosnkiem i Czy tak blisko nagrywa? No, to jest to, co robię. Dobra, to mi czosnkiem powiedz. i masłem. To jest- Tradycjonalny. A jakie są jeszcze? Chorizo, ser, bekon, wędzona szynka, mieszany z bekonem i serem, jak to jest po polsku? Co tu jest? Co za pregos? O, fajnie to wygląda, widzisz? I to jest, Julka, a jak ja bym zamówił takiego pregosa, to takie coś, To jest mięcho i... tam zielone jest, wiesz, Weź nie... no to jednego weźmy, dobra? Weźmy Ale ja takiego. nie chcę tą. A ty co masz? Wege. Twoja też jest fajna. Aha, ty masz wege. Wege, No to nie, to ty nie nie jest jesz. fajna. Taka postna. Ty, tradycjonalna jest bez niczego. Nawet jest z tym. Aha, z cebuli. Nie, czosnek to jest. Ty, to jest czosnek faktycznie. Bo to jest Ja ci mogę dać skosztować z moim zmięchem. bekon i ser. I ser. Bekon i ser. Jajko? Nie, ja mam jajko. Zobaczcie, ja mam taką grubą bułeczkę, elegancko. Składa się z 2 części. No i powiem wam szczerze, że to jest takie na wypasie. Tym się idzie naprawdę najeść. Można to potraktować jako drugie danie. Nażarliśmy się. Słuchajcie, to były takie bułeczki, jak widzieliście, ale to jest tak syte, mega syte, więc naprawdę taka bułeczka załatwia wam normalny obiad. I żeby nie było 5,5 dolca, 5,5 euro taka podstawa, a ja miałem wypasa za 6,5 euro. Prujemy do kolejnej miejscóweczki, tym razem będziemy się nawadniać.
nawadniać jakimś Ty, jakie tu szoty mają. Ej, Julka. Julka, zobacz jakie szoty. No idziemy tu właśnie. To idziemy na te szoty? O nie, to teraz to mi nie... Nie da rady, bo to tak jak ta w tym petarda, nie? Tak. Aha, to są te szoty od petardy. Tak. Ale dobra, coś skosztujemy, tak? Czy nie? Jakieś szoty weźmiemy, czy nie? No musimy poczekać w kolejeczce. Niestety okazało się, że knajpa jest cała obładowana. Zresztą to mnie nie dziwi, że knajpa jest cała obładowana, bo bardzo fajnie tu wygląda. Ona jest malutka, więc czekamy. Tak tradycjonalnie zawsze przynoszą z tym, do skupania, nie? No ale jak to się nazywa? Orzeszki to. No, orzeszki A jakie to? ziemne. Ziemne. No, ziemne. Właśnie, czyli przynoszą orzeszki ziemne do skubania. Dobra, mamy jedną tradycyjną poncza, i mamy z marakują, tak? Każdy ma swoją z marakują, bo ja powiem szczerze, że uwielbiam marakuję. A tu na Maderze marakuja jest na każdym kroku, pod każdą postacią. Po prostu raj na ziemi dla marakui. Dobra, kto kosztuje pierwszy? Dobra, młoda, kosztuj tradycyjny i powiedz jaki ma smak. No i co to za smak jest? Pomarańcza. Pomarańcza, tak? Mocna pomarańcza. Aha, mocna pomarańcza. Tak, bo to jest dla wszystkich. To jest dla wszystkich. Ale to pachnie. I jaka pomarańcza? Czyli co to jest? Drink z pomarańczą. Drink z pomarańczą. Wiecie co, drink z pomarańczą, czyli tradycyjna jest pomarańcza, a ta jest z marakują. Ja bym to do mimozy porównała. Wow. Spróbuj to. Ej, to ma mocne. Mówię, że mocne. Ej, to jest mocne. Ja wam powiem, że to ma moc. Słuchajcie, nie polecam tradycyjnego. Warto wziąć, żeby spróbować. Jedno chociaż. Dobra, to jedno małe takiego, bo można wziąć 50, to można, ale to kurczę, to jest miazga i petarda. Polecamy. Obawiam się, że to jest mocne i polecamy tylko jedno. Tylko jedno. Teraz ponoć liziemy na jakąś mega popularną ulicę Santa Maria. O, jak widzicie, ten żółty budynek Mercato taki jest mega popularny, warto tam wejść odwiedzić. No zobaczymy, czy on jest na naszej liście, bo tak jak mówiłem, no nie ja układam tutaj życiorys wycieczki, tylko Julia, która jest sponsorem tej wycieczki. To ona ją zorganizowała, nas zaprosiła, a my po prostu żeśmy przyjechali. A jednak idziemy do tego Mercato. No i teraz zobaczcie, jak fajnie jest w środku, w tym Mercato, co wam mówiłem, żeby tu zaglądnąć. Bardzo fajna miejscóweczka, taka spokojna. My sobie tu pewno jakieś owoce sprawimy, bo mamy ochotę na owoce, a oni tu faktycznie mają to wszystko takie naturalne. Można sobie coś tego... Zobaczymy, na pewno sobie coś tutaj weźmiemy. Powiem wam tak, zobaczcie na te owoce po kolei. Nie mam bladego. Pierwszy raz rozpoznaję tylko ananasa i więcej nic. No dobra, jeszcze banana rozpoznaję, dobra? A tak to... A dobra, zobaczcie. Co to jest to? Co to jest to? To co to jest? To co to jest? Szczerze, bladego pojęcia nie mam. Wiecie co, ale na warzywach to jest łatwiej. Pomidor, cebula, nie mam bladego pojęcia. O, batat, cebula, czosnek. Na warzywach poszło mi łatwiej, ale tu to po prostu nie mam bladego pojęcia. Co to jest, szyszka? Nie wiem co to w ogóle jest. Wiecie, jak ktoś lubi układać puzzle, to jest fajna robota. Kawał fajnej roboty, ale trzeba... Zobaczcie, jak to wszystko jest poukładane. Wszystko. Cały chodnik tutaj pod nami. I chłopaki to okładają, że tak powiem. Więc jak ktoś lubi puzzle, jest kawał fajnej roboty na Maderze. Słuchajcie, ulicką Santa Maria, już tam znowu jest niepogoda, czyli niepogoda się nam zamieniła, ale teraz chcę wam pokazać, zobaczcie jaki tutaj jest placyk. Na końcu ulicy Santa Maria jest taki plażing, oczywiście dobra, chodźcie zobaczycie tamtą stronę, bo
Tutaj na pewno po drodze jest ten kościółek, jakby ktoś tam lubił kościoły i zwiedzanie, że tak powiem, architektury rzymskokatolicko-prawosławnej. Tutaj żeśmy, numer jest ze sprzątaniem, ale teraz Wam tu pokażę, jak wygląda ta miejscówka, gdzie można się pokąpać. Tak, proszę. O. Jest kawał fajnego miejsca do kąpania. Proszę, jest. Czarna plaża, czarna jak sadza, jak smoła. My tu chyba wylądujemy, ale jak będzie słoneczko, no bo jak już powiedziałem głośno, będziemy tutaj 10 dni, a ta pogoda tutaj, że tak powiem, jest w kratkę mieszana. Więc windą na dół i tam. No ale to wiadomo, dzisiaj nie mamy w planach, dzisiaj po prostu zwiedzamy Maderę, kosztujemy przez smaków Madery, tych takich, co oni tutaj jedzą. Zawsze staramy się odkryć naturalne ich smaki, posmakować, czy jest dobre, czy niedobre, a potem wracamy na tradycyjną pizzę, jak to wszyscy, lub zobaczcie, jakie fajne, że tak powiem, podkładki do kampera by się może przydało. Tylko ciekawe, w którym miejscu. Na stoliczek? No może. Dobra, nie moja bajka. Słuchajcie, szukam dziewczyny, bo dziewczyny poszły do kościoła porobić zdjęcia. Chodź zobaczysz, co tu jest, to co my lubimy. Patrz, pierwsza pozycja, sardynki z grilla. Nasze ulubione, kalmarki, tapasy. To chyba hiszpańska knajpa jest. Ale zobaczcie, jakie, kurczę, nawet takie drzwi mają zrobione tak fajnie. Nie, powiem Wam, że Madera naprawdę ma fajny klimacik. Jest klimacik zarębisty na Maderze. Zobaczcie, drzwi wejściowe do mieszkania. Kolejne drzwi. Wiecie co, no tak się bujamy dzisiaj już, można powiedzieć, cały dzień, bo jest 18, dochodzi po tej Maderze i nie czujemy zmęczenia i cały czas gdzieś podziwiamy. Mamy za sobą takie ochy i achy. No i powiem, polecam Maderę. Ja już wiem, że my tutaj wrócimy. Jest tutaj fajny klimacik. Dla nas jest to 5 godzin samolotem. I ja się, że tak powiem, zawsze gdzieś chciałem na tą Maderę wpaść. Nigdy nie było czasu, zawsze coś tam wypadało. Wreszcie nasza córcia Julcia wreszcie już pociągnęła za sznurki, postawiła, że tak powiem. No i myśmy po prostu wracali szybciutko z Norwegii, że tak powiem, bardzo szybko żeśmy wracali z Norwegii, bo mogliśmy jeszcze trochę zostać. No ale ten nasz powrót właśnie był po to, żeby zdążyć na samolot na Maderę. No i nie żałujemy, naprawdę nie żałujemy. Jest sztos. O, Julka, fajna knajpka. Ta knajpka, bardzo fajna, takie drineczki. Tak, no właśnie widzę jak podają te drinki tutaj. Milion knajpeczek. Ale w ogóle jakie rysunki są, jakie są malunki na każdym kroku, gdzie się człowiek nie obróci, jest wszystko pomalowane. Fajnie i to tak mega fajnie, klimatycznie. Już chcę tutaj wrócić wieczorem, żeby poczuć klimat tego miasta wieczorem, jak to będzie tutaj wszystko oświetlone się działo. Ty, no nie mam kamery do nagrywania wieczorem, ale może będzie dużo światła. A, ty masz. Mam pytanie. Ręka mówi, że to jest strasznie zaniedbane. Jaka jest Wasza opinia? Bo po prostu dla mnie to jest mega oryginalne budynki, stare, zachowane. Ona mówi, że to jest zaniedbane. I znowu mamy sprzeczkę,
Bo dwoje. Dlaczego została ta ulica To nie, pomalowana? nie, to nie jest zaniedbane, to nie jest niezaniedbane, bo to jest rekonstruowane, Ale ty w ogóle wszystko nie dasz mi odnawiane. do głosu dojść. Nie? Ty powiedziałeś, że to jest zaniedbane. No jest zaniedbane. Nie, to nie jest zaniedbane. Dobra, co powiedziałaś? Zaniedbane to jest wtedy, kiedy jest brudno i się potykamy Ale o ja mówię, śmieci że są lub o zaniedbane kupy. budynki, człowieku, a nie Budynki że też są śmieci leżą zadbane. i pety na- Wszystko jest zadbane i wyczyszczone i kulturalnie. Mieliśmy taką małą rodzinną sprzeczkę o architekturę. Knajpki na tej ulicy po prostu końca nie mają. Naprawdę ta ulica jest tak mega długa i knajpka za knajpka, muzyczka. Słyszeliście jaki klimacik? No naprawdę, proszę. Naprawdę obowiązkowo chyba moje ulubione miejsce na Maderze. No ja tak myślę, że tutaj jeszcze nie raz zaglądniemy. No i wychodzimy tutaj z tego Mercato na taki budyneczek. Ten budyneczek strasznie mi Singapur przypomina. Jak byliśmy w Singapurze, tam praktycznie większość, 90% domów jest budowane w tym stylu, że jak budują, to od razu go zazieleniają na balkonach, na tarasach, na dachach, wszędzie właśnie w ten sposób. Bardzo fajny motyw. Ciekawe, czy to będzie widać, to co wam pokazuję, ale tu jest na każdym liściu wyryte inicjały, albo ktoś się podpisywał. No, muszę powiedzieć, dość oryginalny pomysł, zostawienie pamiątki. No i jutro ruszamy na podbój Madery, tu jest mapka mniej więcej tego, co nas czeka. No plus minus, nie, no mamy 10 dni na to, tak? Także plus minus zobaczymy, co nam się uda z tego ogarnąć, ale plany mamy ambitne. No i wracamy po całym dniu szpędaczki z powrotem. Jak wiecie, tam mieszkamy. Idziemy, że tak powiem, uda mi się jeszcze przebiec, póki nie ma świateł. Zobaczymy, co wieczorem będziemy robić, jakie plany, bo mamy po prostu jeden wielki spontan. Witajcie w kolejnym nowym dniu. Słuchajcie, jest ranek, godzina 11. Myśmy właśnie odebrali nasz samochodzik z wypożyczalni. Akurat żeśmy znaleźli taką zarębistą wypożyczalnię, że przywieźli nam samochodzik. Ja sobie go teraz pooglądam. Wiecie, jak to jest? Oglądacie, czy są jakieś rany cięte, tak jak tutaj dookoła, czy są jakieś otarcia, bo lepiej sobie to obfotografować i mieć. Więc myśmy sobie samochodzik przy panu oczywiście odebrali, ale ja sobie jeszcze raz tak przejdę na kamerce, żeby to mieć na kamerce wszystko, bo znalazłem dwa takie punkciki właśnie otarcia, jak żeście tam widzieli, z samego przodu. Więc mamy tylko tutaj otarcie w tym miejscu. Ten błotnik jest cały otarty i z tyłu taką drobną kreseczkę mamy i nic innego nie widzę tak naprawdę. Można powiedzieć, co to znaczy z tyłu. Tutaj w tym miejscu jest taka, pewno tego nie będzie widać, ale w tym miejscu. Dobra, słuchajcie, my jak już wiecie, czekajcie, tylko wejdę. Jak już wiecie, zobaczcie, on mniej więcej tak wygląda, tak? Taka muzyka. O, dobra. Już zapalimy go. Jesteśmy na kolejnej atrakcji, ale powiem wam szczerze, że Madera nie bierze jeńców. Tu większość parkingów jest pod skos, pod konkretny skos. Nie wiem, kto to tam ładnie śpiewa, ale to nie jest śpiew. Nie wiem, czy to widać, ale słuchajcie, tu są wszędzie jaszczurki. Na całej ścianie cała masa jaszczurek. Nie, tego nie będzie widać, ale jak tak człowiek stanie, one się w ogóle nie boją. No i mamy, słuchajcie, tak się nazywa nasza miejscóweczka.
oczywiście większość atrakcji jest płatna, ale ta nie jest taka droga, bo jest za 3 euro od osoby, więc sponsor wycieczki już tam się rzucił na bilety. Pewno usłyszycie to wiele razy, ale ja jestem pod wrażeniem, że jesteśmy w sierpniu na Maderze i nie ma turystów. Naprawdę. Jest przepiękna, cudna pogoda, bezchmurne niebo i nie ma turystów. Zobaczcie, jedna z główniejszych atrakcji, bez żadnych kolejek, bez niczego. Parę osób na krzyż. Na parking żeśmy praktycznie nawet nie czekali. Wjechali, miejsca były na parkingu. No powiem wam szczerze, że spodziewałem się, że w sierpniu będzie jakiś hardcore. Bileciki skasowane, delikatny spacerek i zobaczcie, atrakcja i nie ma ludzi. No nie ma, bo te parę osób to nie ma ludzi. Jest sierpień, ja czuję się jakbym był... żeby nie było. Jest godzina 11. Wchodzimy na atrakcję, bo widok stąd jest obowiązkowy i look. Teraz tutaj. Oczywiście szklany tarasik, tak? Szklany tarasik, ale nie jest tak wysoko. Nie jest tak mega wysoko. Tylko że jest przepiękny widok, tak? Wysokości nie ma jakiejś imponującej, takiej olbrzymiej, ale widok jest. Widok jest imponujący. W sumie zauważyłem, że my wszyscy jeździmy dla widoków. Słuchajcie, przyjechał autokar, jak przyjechał autokar, no to już jest gorzej, trzeba walczyć o miejsce, ale to tak naprawdę jak jesteście sami samochodem, to wystarczy chwilkę poczekać i nie będzie nikogo. Atrakcja zaliczona, jedziemy na następną. Bardzo fajny ten punkt widokowy, warto na niego pojechać. Za 3 euro, oczywiście jak nie ma turystów. I teraz tak, co wam polecam? Zawsze jeździć na atrakcje popołudniami, nigdy do obiadu, zawsze po obiedzie. Tak, no my to akurat robimy, że tak powiem, pod prąd, ale z reguły już się nauczyliśmy, że zawsze po 15 na atrakcję, a nigdy do 15. Zobaczcie, jesteśmy na kolejnej miejscóweczce, parking darmowy i teraz zobaczcie jakie wow. No jest wow. Welcome to Paradise. No muszę powiedzieć, że robi wrażenie. Ta windzia leci. Tak. I ten punkt, ten kiosk, który tam widzicie, o dobra, tutaj, tak, ten kiosk, jak go zbliżę, to jest winda na tą plażę. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo my jesteśmy tutaj na takim znowu punkcie widokowym, zresztą zaraz zobaczycie gdzie, bo idziemy tam do góry. Słuchajcie, teraz wam mogę pokazać gdzie jesteśmy, czyli to jest ta plażyczka. Oczywiście tam samochody można sobie zostawić, jak ktoś nie chce windą jechać, bo pewno winda jest płatna. A tu jest, Jesus Christ. Jest taki punkcik widokowy dookoła. Idziemy zobaczyć co tam z drugiej strony Adrianki. Z tej strony mamy taki widoczek. Także punkt widokowy, czy ja bym go polecał? Niekoniecznie, ale z racji, że my mamy bardzo dużo czasu na Maderze, olbrzymie ilości czasu wolnego na Maderze, to możemy sobie pozwolić na takie różne stopnie, że tak powiem, tych punktów. I fajne, i mniej fajne. No i za tym Jesus Christ jest takie schody. Nie są to schody do nieba, ale schody w dół. No i zobaczcie, jest tam na samym końcu będzie punkcik widokowy, też chyba znacznie ciekawszy jak ten Jesus. Muszę powiedzieć, że po wyjściu na Rheinebryggen w Norwegii, gdzie wychodziliśmy po 2000 schodów w górę, żadne inne schody nie robią na mnie wrażenia. Po prostu idę. No i dochodzimy tutaj do końca tego punktu. Zobaczcie jaki przepiękny widok na Funchal. Ale mamy też, że tak powiem, w tym momencie słoneczko nam się schowało delikatnie za chmurkę, ale to fajnie, bo powiem wam, że smali to chłostko.
Dobra, wyszliśmy tutaj na sam koniec. Już dalej się nie da. Nie jest tutaj wysoko. Absolutnie. A trzeba uważać, bo jak widzicie, śliskie ten. I szczerze, no jest widoczek, jest. O, wycieczkowiec tam na dole. Mały płynie. Bardzo fajne miejsce. Ale nas schodów czeka. Słuchajcie, na zakończenie, o zobaczcie, to jest ta kolejka, co zjeżdża na dół na plażę. Także bardzo fajny pomysł z tą plażą, a my lecimy na kolejną atrakcję. Taką poleconą restaurację, ponoć jedzenie ma być wybitne i widzę, że już jest wybitne, bo te szaszłyki, z których oni jedzą, bardzo mi się podobają. No słuchajcie, jest godzina 13:13, wpół do drugiej. Okazało się, że jest tak dużo ludzi w środku, że trzeba czekać w kolejce. Pan do nas przyszedł, spisał nasze, że tak powiem, dane, no i powiedział, że jak będzie wolny stolik, to za co. Aha, i jeszcze pan powiedział, że płatne tylko gotówką, only cash. Pamiętajcie wziąć gotówkę zawsze, dużo, bo tutaj kartami to tak ciężko. Wiecie co, tak jak Julka mówi, tu kartami jest ciężko. Myśmy myśleli, że się płaci wszędzie kartami. No nie do końca, powiem wam. Tak jak Julia mówi, warto zabrać gotówkę. Nasz stolik jakimś cudem szybko się znalazł. Zobaczcie, taki fajny ruszt. No i pierwsze co, wjechał czosnyczek. Nie zdążyłem jeszcze chwycić kamery i już się rozszedł. Ale jest fenomenalnie pyszny. Tak? Ale to nie są jak to wczoraj. No nie będzie fajne nagranie. Słuchajcie, kurczaczek wjechał. Kurczaczek z rożna, taka porcyjka. Bardzo fajna. Sałatka wjechała, taka malutka, bo ja zamawiałem sałatkę. No na resztę jeszcze czekamy. No i zobaczcie, przyjechało to mięsko, mam nadzieję, że będzie widać, ja tu tak paluchem pokażę, zawieszone na takiej konstrukcji, tak? Pan przyszedł z takim długim szaszłykiem, czyste samo mięsko, 10 kawałków, do tego jest kurczaczek, no tu był kiedyś chlebek, sałatka, frytura, no i tutaj coś takiego dziwnego, jeszcze nie wiem co, ale to jest z kukurydzą, tak? Dobra. Także tak wygląda taki typowy portugalski posiłek. Nie portugalski, z maderski. Tak, że ten numer z grillem tutaj, z tym szaszłykiem, to jest taki na Maderze. My teraz będziemy wcinać, nie będziemy smakować. Zobaczymy zresztą jak to wygląda. To tak naprawdę są fryteczki, kurczaczek i to mięsko. To nie są frytki, to są ziemniaki. Faktycznie, fajne. No, dobre. 14:44, fajna godzina. Myśmy właśnie zżarli pyszny obiadek. Niestety wychodzimy na to sadomacho, okropne słońce. Zobaczcie, po prostu jest jakaś miazga. Żadnej chmurki na Maderze. Żadnej. Gdzie nie spojrzę dookoła bez chmurki. I tak ma być przez najbliższe 2 tygodnie, jak my tu jesteśmy. Dopiero jak wyjedziemy, przyjdzie deszcz. Ta niepozorna miejscóweczka, ja mam nadzieję, że pineskę zostawię, naprawdę rewelacyjne to żarcie, oczywiście te szaszłyki mięsne. Nie mam bladego pojęcia, czy gdzieś jest w okolicy coś podobnego, ale to mamy z polecajki i naprawdę sztos. A jeszcze sprostowanie, słuchajcie, mega tanio, bo myśmy właśnie sobie tak pomyśleli, że rachunek przyszedł 50 euro i jeszcze były napoje chłodzące, piwka i mineralki i jeszcze inne. 50 euro to po prostu... 47,70. Sorry. Słuchajcie, zapłaciliśmy po 5 dych na głowę. Ja w szoku jestem, naprawdę jestem w szoku. No i kolejny mały fotostopik na naszej drodze. Pójdziemy się przejść po tym malutkim miasteczku. Ono, że tak powiem, jest mega malutkie, bo właśnie całe widzicie je. Będziemy sobie pospacerować. Pewno tam nad wodę zobaczymy tą paskudną plażę i pójdziemy sobie
tam zobaczymy, co tam jest. No i jest ciekawostka, faktycznie jest ciekawostka na naszej trasie. My jesteśmy w miejscowości, w której Winston Churchill sobie siedział i malował obrazki. No faktycznie jest to ciekawostka. Idziemy sobie zobaczyć, co on tu takiego fajnego widział, że jemu się tutaj podobało. Wszystko wygląda na to, że odbędzie się tu jakiś festiwal niebawem, więc będziemy musieli przyjechać jeszcze raz. Ale zobaczcie, jaki czad jest. Ale czad. No jednak mamy tak znowu takiego farcika, bo taka niezamierzona atrakcja okazała się mega fajną miejscóweczką. Będzie się tu, że tak powiem, jeszcze jakaś impreza działa. Jest to malutka wioska rybacka, już wiem, dlaczego Churchill tutaj malował. Zaczynam to rozumieć. Pochodzimy sobie, poszwędamy i już wiem, że usiądziemy sobie tutaj posiedzieć i napić się coś dobrego. No, powiem tak, Madera nie ma pięknych plaż, przynajmniej jeszcze żeśmy ich nie widzieli. Coś poszukamy, zobaczymy, no ale jest widokowa, jest mega widokowa. Tutaj jest ta wioska rybacka, która słynie z kolorowych kutrów torpedowych, którymi wypływają po te rybki. No i ale zobaczcie, ja faktycznie się nie dziwię, dlaczego Churchill tutaj strasznie lubił tą wioskę, on sobie siedział w niej i malował. A ta wielka scena, która tutaj teraz widzicie, no to okazało się, że już będzie tu jakiś kulinarny jarmark, że tak powiem, dwudniowy, na którego chyba będziemy musieli obowiązkowo przyjechać. Ja mówię, dlaczego chyba. Słuchajcie, jedyny problem na Maderze, jaki na razie mogę wam powiedzieć, to takie parkowanie. No, nie wszędzie można tu zaparkować, no i trzeba faktycznie nie walczyć o miejsca, ale na razie nam się udaje. No i nawet mamy pomniczek Churchilla, który siedzi sobie, maluje. Z każdym krokiem ta Madera na nas robi coraz większe wrażenie. Zresztą ja się chyba bardzo często będę powtarzał, ale Madera jest mega widokowa. Ona jest jak Norwegia. Tu faktycznie nie ma co przyjechać się opalać, bo marne szanse na opalanie się. Tym bardziej, że no tak jak mówię, no raczej plaż tutaj nie mają. Chociaż może się potem okazać, że zmienię zdanie. Ale jest tak mega widokowo, tak można oko nacieszyć. Taki z każdej strony cała masa bodźców. Łomatko. No, chłopaki bawią się. O, zobaczcie, jak młodzież spędza sobie czas. Siedzą sobie akurat teraz w cieniu. Przed chwilą skoki do wody były. Oczywiście piłeczka tutaj jest na każdym porządku dziennym, bo wiadomo Ronaldo. Ale tutaj, że tak powiem, no i tak właśnie odpoczywa młodzież tutejsza. I teraz zobaczcie to, jaki po prostu jest epicki widoczek. Jest. Można sobie tutaj posiedzieć. O, powiedziałbym z aperolkiem w ręku, ale nie, tutaj aperolka nie piją, tylko inne przysmaki, już żeśmy je poznali, tak? Ten ich ulubiony drink, a dzisiaj poznamy za chwilę kolejny, ten biały. Ja jeszcze nazwy nie ujawnię, ale ten biały to jest po prostu jak Malibu. Kto wie, o co chodzi, to będzie wiedział, ale on jest biały jak Malibu, ale nie jest to Malibu. Uwaga na te 3 łódeczki. Przyznaję szczerze, nie mam bladego pojęcia, do czego one mogą służyć, no bo tamte to wszystko wiadomo, tak? Ryby, połowy i okej. No ale do czego są te takie maciupeńkie? Ktoś może podpowiedzieć, jakie ich znaczenie jest? Jakie ich jest przeznaczenie? No i wjeżdżamy pod kostki Rubika do baru Poncho Original. No i akurat mamy teraz chwilkę czasu. W cieniu sobie usiądziemy i skosztujemy poncho.
Hola. One moment, ok? No i wjechała Nikita. Słuchajcie, aha, dobra, jedno poncho, bo poncho jest pyszne. Muszę powiedzieć, że poncho jest pyszne i faktycznie nie dziwię się, że tu to te knajpy są z tym ponczem takie tutaj modne. A teraz kosztujemy Nikitę i zobaczymy, czy Adrianka sobie przypomni smak Nikity. Piña colada. Pina colada? Słuchajcie, no i okazało się, że jesteśmy w knajpce, w której strasznie lubi Ronaldo przebywać. Proszę, siedzi sobie Ronaldo. No. Ty, faktycznie teraz dopiero skapowałem się, że to jest knajpa od Ronaldo. Wszystko jest. Dopiero jak żeśmy wychodzili, to dopiero żeśmy się kapnęli, że faktycznie tu jest. No nieźle, ale torped. Ty słyszysz? Dookoła wszędzie Ronaldo, a ja dopiero na samym końcu go zobaczyłem, wiesz? On nas patrz na każdym zdjęciu. Patrz, polska flaga. Tak, a z właścicielką jest, widzisz? Tam stoi z właścicielką. A ja tak chodzę i mówię, coś to takiego. Naprawdę fajny klimacik. Słuchajcie, byliśmy w knajpie, siedliśmy sobie. Okazało się, że to taka knajpka, w której przesiadywał Ronaldo. Często sobie tutaj wpadał. No kurczę, no fajny taki element, tak? No nie spodziewaliśmy się w ogóle tego. I tu takie zaskoczenie. Pani dała nam popróbować innych drinków, ale takie po 50 tak polała dla smaku. I słuchajcie, musimy tu wrócić. Naprawdę, musimy tu wrócić. A teraz zobaczcie, jaka fajna uliczka. Kiedyś tak to śpiewali, uliczkę znam w Barcelonie. O kurczę, pieczone. Ja widzę, że oni tutaj chyba lubią piwo. Zobaczcie, jaka uliczka. Kostki Rubika. No zajebisty klimat. Zarębisty klimat z tymi kostkami Rubika, prawda? Fajny. Ale to, co tutaj się odwala, to już w ogóle. I za kostkami Rubika, patrzcie się, jaki motyw. I no kto to wymyślił w ogóle, kto ma taki, ale to nie to, że se ktoś pranie wywiesił, nie, to po prostu jest taki decoration. No i teraz, słuchajcie, ta niepozorna mieścinka, w której Cristiano Ronaldo przychodził sobie na kambucze, na poncho. Przyjechali, bo to było miasto Churchilla. Tak, myśmy przyjechali, bo ktoś powiedział, że Churchill tutaj malował obrazy. Że Ronaldo przebił w ogóle Churchilla. No, tak jak Adrianka mówi, okazuje się, że tu Ronaldo przebił Churchilla. Wpadamy do knajpy nie mając pojęcia, że ona jest cała w zdjęciach Ronaldo, bo on sobie tam przychodził na piwko. No i teraz zobaczcie to, co tutaj widać. No po prostu naprawdę epickie. Jakie ja tu będę miał to zdjęcie zaraz. I teraz plażyczka, dobra. Plażyczka jest. O kurczę, jeszcze z tej strony. Zobaczcie teraz, no jest, ale cudowna plażyczka. Stamtąd będzie bardzo fajny widok. Tak naprawdę wszyscy lubimy plażę z piaseczkiem. Ale ja wam powiem, jak jest tak człowiek na trzeci dzień pobytu na Maderze, w takim słońcu, to taka plaża, jak teraz tu widzicie, jest dla was cudo. Ona wygląda jak cudo, bo nie będę ukrywał, że nie, ale w ogóle wam nie będą przeszkadzały te kamyczki. Tu jest po prostu miazga. 26 stopni, delikatny wiaterek, 0 chmurki i uwaga, dana statystyczna, jest godzina 5 po południu. My musimy pojechać teraz, wziąć jakąś miejscówkę teraz musimy pojechać, odebrać kolejne nasze mieszkanie. Chwilowo żegnamy się z tym miasteczkiem, bo lecimy już odebrać nowy apartament, ale wiemy, że tu wrócimy na bank. Ostatni widok na te ładne, śliczne, cudowne miasteczko. I nie pamiętam, co tu podpiszę. Ta nazwa mnie zaskoczyła, ale my tu wrócimy. Nie mówimy żegnaj, tylko mówimy do widzenia i niebawem tu wracamy. No i mamy tą możliwość przejechania pod pasem startowym na Maderze. Pierwszy raz oczywiście, bo z tego co wiem, to będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty.
A dlaczego to potem o tym opowiemy, ale fajne uczucie i fajny widok, że jak to się tak realnie widzi, no bo na YouTubie żeśmy widzieli to naprawdę mnóstwo razy. Tam na dole są gokardy po prawej stronie. Może na te gokardy właśnie sobie przyjedziemy z młodymi, bo coś Julka strasznie mówiła, że chciała pojeździć. Jak kampera Tam widziałaś? stał kamper na dole. Nie, niemożliwe. To jest nierealne. Sprawa wygląda tak. Tu są nasze bagaże, bo właśnie żeśmy weszli. Tu jest nasza sypialenka. Bardzo fajny klimat, ja wam powiem, no kurczę, klimacik jest mega. Ale teraz zobaczcie po drugiej stronie. Dobra, już daję ci klucz do auta. Łazieneczka, no sztosik. No naprawdę sztosik. Cenę za to wam podam za chwilę, bo myśmy to wzięli z bookingu. Tu jest, drugie są takie łóżka, no niby dla dzieci, ale tak naprawdę no my będziemy tutaj spać. Dzisiaj śpimy z żoną osobno. Wreszcie się wyśpię. No a Douglas już tu ma swoje łoże. Widzę, że już sobie tutaj znalazł łóżeczko, fajnie. I teraz zobaczcie, kuchnia, ale w ogóle mega klimacik. Taki żeglarski można by powiedzieć. Jezus, ja teraz patrzę, czy tak, to jest otwarte, no, czy nie. ja otworzyłem. Nawet dali ten, Co? zatyczki. Co to jest? Zatyczki do uszu. Nie będę słuchać twojego Ja, ale ty, pierwszy raz widzę, że ktoś dał zatyczki do uszu, autentycznie. Tu jest taki drobny poczęstunek. Bardzo miło z jej strony, że w ogóle jest taki poczęstuneczek. Woda. Adrianka zaraz zobaczy, co jest w szafkach. I teraz tak, mamy tarasik i tylko jedno. O kurczę, jest tu woda na tarasie, czyli było sprzątane przed chwilą. Pani powiedziała, wysłała do nas, że jest posprzątane. Na dole mamy jakiegoś grillka. No niestety widoku nie mamy. No nie będę ukrywał, że widok jest mega rozczarowujący, że tak powiem. Ale szczerze, wiecie o tym, że nie będziemy tutaj dla widoków. Słuchajcie, na tarasie jest mnóstwo wody, moje skarpetki właśnie pływają. Gdzie jest woda? No tam też, no po prostu myła przed chwilą. Myła przed chwilką podłogę i to tak zostało. Dobra, powiem tak, fajny klimacik. Naprawdę fajny klimacik, ale już mówię, jest jeden minusik. O, taniec Adrianki przed wiatrakiem. Jedyny minusik jaki mamy, to że nie ma tutaj klimy i mamy taki jeden wiatraczek na całe to mieszkanko, ale damy radę. No i słuchajcie, wpadliśmy na pomysł, żeby przyjechać na zachód słońca pod takie cudowne miejsce. Najzabawniejsze jest to, że mieszkamy na samym końcu Madery w dniu dzisiejszym, w tym miejscu, co wam pokazuję. No i że tak powiem, godzinka drogi. Jesteśmy na drugim końcu Madery i zobaczcie po prostu, jak tu jest epicko. To jest po prostu niewiarygodne, co to za miejscówka. Sam koniec Madery. Zaraz sobie tam siądziemy, tam na górce, na trawce. Tu wam pokażę, jak będzie wyglądał nasz zachód słońca, a już wiecie, że jesteśmy w tym miejscu. Zresztą ja tutaj pokażę na mapce, gdzie to jest i jak to wygląda. I no oczywiście jest tu jakiś autokar z jakąś tam wycieczką. Mają tu jakąś fajną swoją własną imprezę. O kurczę, to tam jest. Dobra, idę po kobiety. No i po zejściu z tarasiku idziemy w to miejsce, jak widzicie, nieźle okupowane na zachód słońca. No ale tak szczerze powiedziawszy, jest w sam raz ludzi, w sam raz. Co to znaczy? Nie za dużo, nie za mało, parę osób. Także naprawdę jestem zdziwiony, że na Maderze w sierpniu, powtarzam 5 sierpnia, jest tak mało turystów. Myślałem, spodziewałem, nie wiem, ja sobie też wyobrażałem to jako Chorwację, coś w tym rodzaju. No muszę powiedzieć, jak te klify tu wyglądają. Ty, jakby tam deszcz padał. Dosłownie tam, jakby tam lało. Ale to wygląda masakra.
Podejdziemy tutaj kawałek. Zobaczyć. Nieźle. No i widok jeszcze na tą drugą stronę. O, słuchajcie, ogólnie pokażę Wam cały widok, jak to wygląda, jak sobie wszyscy siedzą i czekają na zachód słońca. Jak widzicie, nie ma za dużo ludzi, ale klimacik, jest taka cisza. Normalnie ludzie prawie że szeptem mówią.